Są takie marki i takie modele samochodów, które bardzo często wyznaczają trendy, są prekursorami. To od nich zaczyna się pewnego rodzaju rewolucja w motoryzacji i wchodzą w nich na przykład nowe rozwiązania, które trafiają dopiero później do samochodów niższych segmentów, tańszych. I teraz mamy w garażu właśnie takie auto. Prekursors. O, jest o, cześć, Rusiątko. Oj, Rambo! Mercedes klasy S. Każda nowa S-ka wnosiła coś nowego na rynek. Miała zawsze jakieś rozwiązania, które rewolucjonizowały w pewien sposób motoryzację i potem dopiero trafiały do innych samochodów. Czy tak jest w tym przypadku? Bo przecież już coraz trudniej wymyślić na rynku coś nowego. No więc jeżeli chodzi o mechanikę, nie, to mamy tutaj diesla, takiego zwykłego o pojemności 2,9 litra z turbodoładowaniem, który ma 330 koni. Więc jeżeli chodzi o silnik, to nie. Mamy tutaj pneumatyczne zawieszenie. Takie jak występowało bardzo często w wcześniejszych Mercedesach klasy S. Mamy tutaj czworodrzwi. No wszystkie auta dzisiaj mają czworodrzwi, ewentualnie 5, ewentualnie 3, może czasami tylko jedną parę. Ale najwięcej faktycznie zmian jest w środku. Tada! Tak wygląda rewolucja w wykonaniu najnowszego Mercedesa klasy S. Idąc po kolei. Te przyciski tutaj do sterowania fotelem to nie są już takie klikane przyciski. One są dotykowe, więc trzeba go dotknąć, nic tu nie klika i dopiero wtedy reguluje się fotel. Niestety nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, ponieważ jak chcecie podnieść zagłówek, to musicie dziwnie wygiąć rękę, żeby tutaj w ten sposób to złapać. To samo dotyczy tego przycisku. Jest to dużo mniej intuicyjne niż poprzednio. Tutaj macie już nie światłowodowe LEDy, tylko to są, słuchajcie, ekrany. To jest świecący ekran, który ciągnie się przez całą deskę rozdzielczą i jest nawet tam z tyłu. Nie, tutaj już jest zwykły LED, przepraszam bardzo. Natomiast w tylnych drzwiach to jest ekran i te światła tutaj potrafią się płynnie zmieniać. Przechodzą z fioletowego w różowy, następnie w zielony, niebieski, jaki sobie tylko zażyczycie. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do tego przycisku, to okazuje się, że wcale nie musicie z niego korzystać. Wchodzicie sobie w komfort, wchodzicie sobie w fotel, wrzucacie sobie automatyczne ustawianie fotela i zaznaczacie swój wzrost. Powiedzmy, że jestem naszym producentem i mam 1,58 m wzrostu. Rozpocznij ustawianie. Zobaczcie, oddaliła się kierownica, pochyliło się oparcie, teraz podjeżdżam do przodu i to jest idealna pozycja za kierownicą dla naszego producenta. A teraz uwaga, chcę ustawić pozycję, kurde, matko kochana, przecież to jest 5-letnie dziecko. A teraz chcę ustawić to dla siebie, czyli 1,95 m, rozpocznij ustawianie. I to według Mercedesa jest idealna pozycja dla mnie. No cóż, nie jest, bo muszę sobie przede wszystkim przesunąć trochę fotel do przodu. Z drugiej strony zobaczcie, jak daleko są drzwi. One otwierają się prawie prostopadle. Jak chcę je zamknąć, ja z moimi długimi, szympańsimi rękoma, jak daleko muszę sięgnąć. Wychylić się tak z samochodu. To nie wiem, jakby to ten nasz producent wtedy zrobił. Powinien być tutaj dla niego specjalny taki przycisk, gdzie jak w Rolls-Royce naciskacie i te drzwi same się zamykają. Tak samo otwierają się te tylne, prawie prostopadle w stosunku do samochodu. Z nowości, jako pierwszy samochód na świecie, ten samochód też to ma, to jest ten ekran tutaj, który jest wykonany w technologii 3D. Ale uwaga, żeby go widzieć jako 3D, nie potrzebujecie żadnych specjalnych okularów, bo częstotliwości tutaj ustawiono w taki sposób, że to wasz umysł, tak naprawdę, wasz mózg odbiera to jako ekran 3D. I faktycznie to, co jest tutaj na pierwszym planie, wydaje mi się, że jest bliżej mnie, a ta głębia tam z tyłu i te wskazówki już wyglądają zupełnie inaczej. To chyba widać jest dopiero po odpaleniu samochodu. O, zobaczcie, teraz na przykład te wszystkie cyfry wydają się tak, jak byłyby namalowane na ekranie, a wskazówka jest tak jakby głębiej. To samo dotyczy tej centralnej części i tego tutaj wskazania. To można wyłączyć i wtedy wygląda jak zwykły 2D. Nawiewy tutaj też zastosowano już dotykowe, czyli macie tam silniczki elektryczne, które otwierają albo zamykają dopływ powietrza do kabiny. To samo dotyczy tych bocznych tutaj. Przemyślano wszystko do tego stopnia, że w momencie, kiedy obok Was nie jedzie pasażer, a jest na przykład ciemno, jest noc, a chcecie sięgnąć po, nie wiem, do schowka albo po coś, co znajduje się na fotelu, to tutaj jest czujnik, który wykrywa Waszą rękę, że po coś sięgacie i zapala Wam światełko, żeby podświetlić Wam miejsce, z którego chcecie coś wziąć albo coś zobaczyć. Więc pod względem takich rozwiązań, no jest tu sporo nowinek. Zobaczcie, jak duży jest Apple CarPlay i po raz pierwszy w Mercedesie też wreszcie bezprzewodowy.
tak wygląda mapa. Niemniej z tej mapy będziecie rzadziej korzystali, tak twierdzi sam Mercedes, wyjątkowo googlowskiej, ponieważ mapa nawigacji, która jest wbudowana w Mercedesie, obsługuje też rozszerzoną rzeczywistość i jest dokładniejsza nawet niż Google Maps. Natomiast jest też kilka mankamentów. Pierwszy. Te srebrne elementy i te odbijają się ten w przedniej szybie, a te boczne w lusterkach i to tak dokładnie centralnie. Jak wjeżdżam do garażu, to całe te srebrne nawiewy widzę w bocznym lusterku. Druga rzecz, tu jest ładowarka indukcyjna. I ta ładowarka indukcyjna, jak chcecie tam włożyć telefon, to po pierwsze jest to trochę utrudnione, ale to jeszcze nic. Ona ma tutaj taką gumę, która właśnie się zwinęła. Więc jest to mega niepraktyczne rozwiązanie. Teraz gumę trzeba włożyć tam, poprawić ją z tyłu, żeby dobrze leżała i bardzo umiejętnie kłaść telefon w taki sposób. I dopiero teraz się ładuje, a guma się nie ściągnęła. Nie można było tej ładowarki tu zrobić. Telefon by tak leżał, wszystko bym na nim widział, a tam byłby po prostu zwykły schowek. Na szczęście jest też druga ładowarka indukcyjna, znajduje się tutaj w podłokietniku. Gniazda USB już tylko i wyłącznie C, ani nie ma tu ani jednego USB poprzedniej generacji. Tu dwa kolejne i tutaj z tyłu też dwa. Jakość całego auta oczywiście jest, jak to w S-klasie, rewelacyjna. Tu prawdziwa skóra, tu przeszycia, tu prawdziwe drzewo i tak dalej. Niemniej zdarzają się drobne mankamenty. Zobaczcie, to jest sterowanie lusterkami. Bo to wszystko już jest takie dotykowe. To nie są już klasyczne przyciski fizyczne. To samo tyczy się tego panelu tutaj. To już są przyciski. I o ile widzicie, tu naciskam, a to całe pracuje. Natomiast trzeba przyznać, że działają dotykowe wszystkie te funkcje fenomenalnie. Zarówno te panele tutaj, które już znamy z niektórych Mercedesów, jak i na przykład zwiększanie głośności. Nie trzeba tego klikać, tak? A odtwarzanie nieaktywne, tak? Ponieważ widocznie... Poczekajcie. Ciach. Zobaczcie. Działa to fenomenalnie. Jest ciekawy, czy tyle muzyki pozwolą nam puścić na YouTubie. Jak myślisz? Więc tutaj ten dotyk działa naprawdę rewelacyjnie, ale nie rewolucyjnie. I jeszcze jedna rzecz. To go odpalę. Słychać, jak się kręci? Hałasujące wspomaganie kierownicy. I to jest naprawdę drażniące, bo generalnie we wnętrzu jest cichuteńko, a słyszycie, jak kierownica się obraca, jak normalnie pracują tam te przekładnie wspomagania. Taki mały dysonansik. Ale te małe dysonansiki to jest trochę tak jak z ładną modelką. Generalnie piękna z twarzy i tak dalej i wyskoczył jest jej jeden taki centralny pryszcz. No dobra. Z rewolucji takiej mechanicznej mamy skrętną tylną oś, która skręca się o 10 stopni i to do tego stopnia, że nawet jak to zrobicie na postoju, to widzicie, jak opona i jak całe koło wychodzą poza obrys błotnika. Ta wersja niestety tego nie ma, ponieważ ta 10-stopniowa odchylana tylna oś, skrętna oś występuje tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy zamówicie 19-calową felgę. A wówczas ten samochód na 19-calowej feldze wygląda biednie, więc tu jest 20-calówka i do niej też możecie mieć skrętną oś, ale wtedy ona odchyla się tylko o 4,5 stopnia i trudno jest to zauważyć gołym okiem. Bagażnik 540 litrów pojemności. Kluczyk w środku został. Zobaczcie te klamki jeszcze. To też taka mała rewolucja, ponieważ tu dotkniecie. Ktoś wziął kluczyk od tego auta? A jak tu mam kluczyk? Oddalę się. A teraz zbliżę się. Poczekaj, jeszcze raz. Oddalę się ponownie. Zamkło się, czy się nie zamkło? Jeszcze nie. Pójdę dalej. Zamknęło się. Teraz się zamknęło. Uwaga, nadchodzę. Popsuł się. Klamki popsuliśmy. No dobra, tak czy siak, do dzisiaj działało to w ten sposób, że jak się zbliżam do auta, ta klamka sama się wynurza. Teraz muszę zrobić to ręcznie. I tej klamki się generalnie pociąga się ją de facto 2 razy. Raz delikatnie, i wtedy ona elektryczny zamek puszcza i można ją otworzyć. Jak to nawali, to jest normalne cięgno. Co ciekawe, z zewnątrz klamka jest elektryczna i pracuje dosyć ciężko. Dzieciaki mają problem, moje, z tym, żeby to pociągnąć i otworzyć, bo ona naprawdę stawia duży opór. Natomiast w środku znalazła się klamka już tylko i wyłącznie mechaniczna. Na cięgienku nie ma tutaj takiej elektryki, jak na przykład w Audi, że delikatnie podciągacie i drzwi odskakują. Bagażnik ma 540 litrów pojemności i wygląda jak bagażnik. Fakt, że jest dosyć prostokątny, dosyć głęboki. Tutaj macie jeszcze dodatkowy schowek, nie wiem na co. Na gogle narciarskie. Ponieważ ma też rękaw na narty,
więc możecie go sobie złożyć i przewieźć tutaj narty. Ten 540-litrowy bagażnik dostajecie niezależnie od tego, czy kupicie wersję krótką, czy wersję long. I teraz tak, to jest wersja long. W wersji long dostajecie prawie 530 cm samochodu, czyli 11 cm więcej niż w przypadku tej wersji krótszej. Rozstaw osi to 322 cm, również 11 cm więcej niż w wersji krótkiej. Co ciekawe, waga wzrosła tylko o 20 kg w tej wersji long i cały samochód waży 2 tony 25 kg, więc jak na taką kolumbrynę jest to całkiem sensowna masa, natomiast zawdzięcza to temu, że każdy z tych elementów jest wykonany z aluminium. To tyle byłoby na temat takich technicznych rzeczy. A w praktyce ta długa wersja wygląda tak. Tyle tutaj przestrzeni i miejsca. Mam tutaj regulację fotela, która jest oczywiście dodatkowo płatna. Mogę go sobie przesuwać do przodu, do tyłu, pochylać sobie oparcie, zagłówek może pojechać w górę. I to generalnie tyle. Możecie za dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych mieć tutaj tylko dwuosobową kanapę. Wtedy macie tutaj taki panel centralny, dodatkowo z wyświetlaczem, z którego możecie sobie sterować różnymi funkcjami. I tutaj sobie wszystkim możecie sterować nawigacją, telefonem, radiem. Generalnie możecie zarządzać zamiast kierowcy całym samochodem z poziomu tego panela albo z poziomu tego panela. A ciekawe, czy mogę sobie na przykład, poczekajcie, przesunąć ten przedni fotel do przodu, tak żebym ja tutaj miał wygodnie. Musi być jakaś funkcja komfort, chyba tak to się nazywa. Jest funkcja komfort, pozycja fotela i oświetlenie ambiente. Pozycja fotela. To tylko będzie chyba mój. Tu mi się wtedy przesuwa. To jest też super, zobaczcie, że fotelem mogę sobie sterować w ten sposób. Już nie ma tutaj nawet przycisków plus, minus, tylko przesuwam, przytrzymuję i samo się ustawia. I teraz jeszcze mogę oparcie pochylać do przodu albo do tyłu. Maksymalnie leżąca pozycja jest taka. Możecie też oczywiście zamówić sobie tu wentylację fotela, taka jest i tutaj ogrzewanie fotela, albo masaż i taki tutaj jest? Nie, takiego tutaj akurat na tylnych fotelach nie ma, ale też może być. Mało tego, może być tutaj taka dodatkowa funkcja z masażem, słuchajcie, łydek i masuje Wam również łydki. Tu masaże są tylko na tych przednich fotelach. Tutaj w tym wypadku, jeżeli macie 5-osobową kanapę, to macie ładowarkę indukcyjną do samochodu, a zobaczcie, jak to fajnie działa. Jak raz to naciśniecie, to się wynurza taka szczelina, w którą możecie sobie włożyć na przykład telefon. Jak naciśniecie drugi raz, to wyskakują Wam 2 cup holdery. No i generalnie jest tu wygodnie. Ale to jest klasa. Tutaj zobaczcie, mamy kolorki. Malibu Sunset. Tak Ci ustawić silny, bo Ty tu będziesz jechał. Może być Malibu Sunset? Natomiast z przodu muszę pokazać Wam jedną rzecz, to jest to Digital Light, czyli reflektory, które są tak naprawdę projektorami i są gotowe nawet do wyświetlania znaków na drodze i to w rozdzielczości 1 megapiksela. Na czym to polega? No na tym, że jedziecie i na przykład był znak stop, którego nie zauważyliście i wtedy nagle nie tylko na desce rozdzielczej wyświetla Wam stop, 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 tylko robi się normalnie znaczek stop na jezdni w reflektorach. I to ma też ostrzegać innych użytkowników drogi. Generalnie jest pełne możliwości wyświetlania czegokolwiek Wam się zażyczy, tylko do tego jeszcze musi być przystosowana odpowiednio infrastruktura drogowa. No i wyglądają te lampy naprawdę kozacko. Dodatkowo 10 tysięcy złotych. Silny. Ty jak zwykle w takich autach. Silny, zostaw to. Silny to kosztuje 3000 złotych w serwisie. Zobacz, ale jak pieszy by na przykład wpadł na maskę, to się złoży prawie na płasko, żeby mu nie połamać niczego, wiesz, nie uszkodzić go. Możemy spróbować, jak chcesz. Będziesz stał tak z kamerą, ja uderzę, zobaczymy, czy się złoży znaczek, co? Zobaczcie, kamerki jakie są fajne. Skręcam kierownicą i kamerka też skręca, żeby pokazać, co jest z boku. I generalnie jakość tych wyświetlaczy, tych kamer jest po prostu rewelacyjna. Każdą możecie mieć, z każdego kąta. Z prawa, z lewa, to można sobie obracać. I tu Wam pokazuję wszystko, że tu stoją jakieś doniczki z kwiatami mojej żony. Czy z kwiatami, z pozostałościami po kwiatach, bo zapomniała podlać. Tutaj jest brzeg garażu. No, wygląda to naprawdę kozacko. Nie? A tu jest auto. Po prostu wsadzacie auto, ktoś idzie. Jakieś zgrabne nogi, poznaję. Producent znowu. Zamknę daszek, żeby nam nie szumiało i zobaczcie, to też już się robi panelem dotykowym, ale jak to super działa. W Golfie było podobne, też takie dotykowe, ale nie działało tak dobrze. Tu ekstra. Jeszcze roletka się odsunie. Czy zasunąć roletkę, żeby mi nie przepaliło łepetyny?
i zrobione. Natomiast z tym szklanym dachem nie mam tu za dużo miejsca na nogi. O, i zobaczcie, bo jeszcze mogę obniżyć fotel. O, no matko, to on mi na 1,95 m ustawił jeszcze fotel dosyć wysoko. O, tak, o. I o tym mówię, zobaczcie, tutaj nie da się tego zagłówka podnieść w tej konfiguracji przy tych nowych przyciskach, tylko muszę, tak zrobić, żeby sobie podnosić albo opuszczać zagłówek. Czyli jest to mało praktyczne. Za to zobaczcie, jak głęboko tutaj mam podparcie pod uda. Ono sięga dosłownie tutaj zgięcia w kolanie i to wszystko mi super podpiera. A te fotele mają naprawdę wpytę różnych regulacji. Zobaczcie, ile jest samych masaży. Hot Relaxing plecy, Relaxing ramiona, Mobilizing masaż, Activating masaż, Classic masaż, masaż falisty. Ciekawe, czemu to jest Classic masaż, a to masaż falisty. Fale głębokie, głęboki workout siedzisko, workout oparcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10 możliwości różnych masaży. Uruchamia się je wtedy play tutaj dla kierowcy albo dla pasażera. Jeszcze można sobie zaznaczyć intensywność. Sam fotel, zobaczcie, jest kinetyka, czyli możecie sobie ustawić kinetykę i ją włączyć. Czyli jak skręcacie w lewo, podpiera Wam prawy bok. Jak w prawo, to lewy bok. Dodatkowo możecie ustawić odrębnie to ruszanie się podparcia dla siedziska i dla samego oparcia, bo tutaj też są te boczki. Na przykład podparcie kręgosłupa i to jest też ekstra, że nie żadnym plusikiem, minusikiem, tylko zobaczcie, taką sinusoidą i jak to szybko działa, to jestem w szoku. Zazwyczaj to się, wiecie, tak trochę pompuje, potem schodzi. A tu biorę tak i po prostu czuję od razu, że mam maksymalnie wysunięte to podparcie lędźwiowe. Biorę w górę, pojechało w górę. I to w ułamku sekundy. My goodness. Czas trwania programu 10 minut, muzyka do programu i zapach. Jeszcze uwalnia się wtedy zapach. Tu są, ciepło. Czy chcemy ciepło, witalność, przyjemność. Chcemy przyjemność, prawda, silny? My lubimy różne przyjemności, małe i duże. Energizing. Oddajemy się przyjemnością. Chodzi masaż, gra muzyczka, wyświetlają się ładne obrazy. Dziesięć minut to będzie trwało. Lecimy live. Można się śmiać, ale w połączeniu z tą ciszą, jaka tutaj panuje i w porównaniu z tym zawieszeniem pneumatycznym Airmatic, które tutaj jest, to kurde naprawdę działa. Się człowiek po prostu rozleniwia. Nie chce mu się nawet szybko jechać. Po prostu ten samochód jest jak kurna taka, jak jacht. Chce nim się płynąć i człowiek się niczym nie przejmuje. Pneumatyka jest w standardzie Airmatic i między skrajnymi położeniami jest 4,5 cm różnicy. Natomiast sami nie możecie tym regulować, to znaczy on w trybie sportowym po prostu sam się obniża, natomiast najwyższa pozycja, służąca na przykład do tego, żebyście mogli, nie wiem, podjeżdżać pod krawężniki, znajduje się tutaj. Klikacie tylko samochodzik i macie możliwość podnoszenia nadwozia. Tylko już nie przy wyższych prędkościach, ono dodatkowo wtedy idzie w górę o 2 cm. Co ciekawe, pamiętacie, stare Mercedesy miały tak z zagłówkami zrobione, że one po prostu się kładły, mieliście super widoczność. Tutaj tak to nie działa. Teraz jest to tylko tak zrobione, że one obniżą się do minimalnej pozycji, do najniższej, ale i tak będą utrudniały widoczność przez tylną szybę i przez lusterko wsteczne. O ile w większości Mercedesów te wyświetlacze, które tutaj są umieszczone tak poziomo, nie odpowiadają mi po pierwsze dlatego, że jest... Słucham? Powiedziałem Mercedes, no ja Czy możesz pierdolę. to powtórzyć? No ty, koleżanko, podobno w tej esce już jesteś Apple mądrzejsza. CarPlay jest aktywny. Skorzystaj z funkcji telefonu połączonego urządzenia z CarPlay. Miała być inteligentniejsza. Hej Mercedes, Tak, proszę. co sądzisz o serwisie Mercedesa? Chyba mam takie same odczucia jak ty. To niedobrze. Hej Mercedes, Tak, proszę. pokaż ustawienia dźwięku. Hej Mercedes, Tak, proszę. zjadłbym kanapkę z pasztetem. Czy możesz to powtórzyć? Hej Mercedes, Słucham? zjadłbym spaghetti. Czy możesz to powtórzyć? Jestem głodny. Znalezione zostały te wyniki. Dokąd chcesz jechać? Gdzie jedziemy? Smażalnia ryb u Stasia, Ostoja Stawy, czy restauracja Carewicz, Cafe Bistro?
Zobacz, jaka wielka mapa, no gigantyczna. I ona ma też już rozszerzoną rzeczywistość. Zobaczycie, jak będziemy się dojeżdżali do jakiegoś skrzyżowania, to tutaj wyświetli się obraz z kamery i będzie pokazywała, gdzie skręcić. A póki co, zobaczcie, jedziemy po gorszej jakości drodze i kurde, do tego są stworzone Ermatiki i Mercedesy klasy S. Zobaczcie, o tej rozszerzonej rzeczywistości mówię. I tutaj pokazuje, że powinniśmy tam skręcić, ale Usuwam aktywną trasę i nawiguję do nowego celu Ingamy. Salon wirtualnej No. rzeczywistości, ulica Barcicka 5, Warszawa, Bielany. nie wiem, czy my teraz jedziemy. Więc jest trochę lepiej, nieznacznie lepiej, tak bym powiedział. To jest niby sztuczna inteligencja i z tych dwóch słów tylko jedno jest prawdziwe, czyli sztuczna. Inteligencji tutaj nie ma wcale. Co nie zmienia faktu, że sama jazda, zobaczcie jakiej drodze, z tym autem jest po prostu jeszcze przyjemniejsza niż po równej, bo nie jesteście w stanie uwierzyć, jak on doskonale wybiera te nierówności. Ten Ermatik jest po prostu fenomenalny. To auto przepływa nad tym wszystkim. W ogóle ma w pompce jakiekolwiek dziury, jakiekolwiek wyboje czy kolejny. Natomiast czujecie, że nadwozie nie ma jakiejś specjalnej sztywności. Ono delikatnie pracuje i to jest ewidentnie czuć. Nie jest to samochód do pokonywania szybkich łuków i szybkich zakrętów, chociaż pewnie z tą tylną osią skrętną na pewno będzie się składał całkiem ładnie. Już jak macie tę oś, która 10 stopni się wychyla, no to już w ogóle musi być totalny sztos. Wracając jeszcze do ekranu, o ile tam te w Mercedesach, które są umieszczone tutaj w poziomie, faktycznie jest do nich daleko, kiepsko się obsługuje, to obsługa tego jest już nieporównywalnie lepsza. Może przez to, że de facto macie wszystko na jednym obrazku, bo to ma chyba 15 cali, a może nawet 17. Nie no, 17 nie. 15 ma na pewno ten cały wyświetlacz. I tutaj przyznaję, że on już jest bardzo intuicyjny. Nawet jak chcecie wejść sobie w Apple CarPlaya, to klikacie tutaj tylko na górze i macie CarPlaya. Klimatyzacji panel cały jest tutaj i ma wszystkie potrzebne funkcje. Odszczanianie przedniej szyby, tylnej, zamknięcie obiegu w środku. Dodatkowo możecie jeszcze wejść sobie w menu klimatyzacji i tutaj dodatkowe rzeczy popstrykać, czyli na przykład synchronizację włączyć. Jeszcze w drugim rzędzie foteli też możecie. Jeszcze jest jakość powietrza, czy ma jonizować, czy ma wytwarzać zapach. Ogrzewanie i wentylacja postojowa, która kosztuje dodatkowo 6000 zł. Programujecie sobie przed odjazdem, możecie to też zrobić ze smartfona, ewentualnie z pilota, za który trzeba dodatkowo zapłacić. No i jest burmester i to w dodatku są tu dwa burmestry. Jeden tańszy, drugi droższy. Audiofile pewnie poczują różnicę. Tryby jazdy, jak w każdym innym Mercedesie, macie Eco, Comfort, Sport, Sport Plus i indywidualny, który możecie sobie sami zaprogramować wedle własnych potrzeb. Zobaczcie, jak pięknie teraz wygląda ten ekran w tym świetle. Te wszystkie paluszki, jak ładnie się świecą. Mercedes twierdzi, że te 330 koni i 700 Nm rozpędzają S-kę do setki w zaledwie 5,4 sekundy. No czego więcej chcieć od takiego samochodu? Co więcej, tego silnika spod maski w ogóle nie słychać. Jak się jedzie z tymi prędkościami takimi 80-90 na godzinę, to generalnie wrażenie jest takie, jakby człowiek jechał elektrykiem. Tego momentu jest to wpyte. Natomiast ciekaw jestem spalania, dlatego resetujemy. Zresetować od rozruchu. Zresetować. O, teraz. Tak, zresetować. Preferuj aktualne zdjęcie. O co mnie on pyta w ogóle? Mamy Eko? Eko. Dobrze. Bardzo fajna, opcjonalna ta kierownica z tymi dwoma tutaj już podwójnymi ramionami i z tym jednym tu środkowym. Bardzo mi się podoba. To już są takie responsywne przyciski, czyli nie są fizyczne, nie klikacie, tylko możecie też sobie przyciskiem sterować tym ekranem, tym z prawej strony. Albo właśnie zwiększać głośność na kierownicy, też przeciągając palucha. I działa to super, autentycznie. No nie jest to auto do szybkiego pokonywania zakrętów, nie? To czuć w takich łukach. Ten długi rozstaw osi, te 3,20. To długie nadwozie, któremu trochę brakuje sztywności. Pewnie jak będzie wersja S63 AMG, będzie lepiej. Dobra, 120 na godzinę. Jeszcze raz to zresetujemy. Zresetować od rozruchu. No i tu ma problem z przesunięciem tego na tak. Jest. Wartości zresetowane. Sama skrzynia w tym trybie Eco, a nawet w komforcie potrafi zamulić. Działa to dokładnie tak jak w innych autach, które są mchewami, czyli samochód sobie jedzie na najwyższym biegu, wy zdejmiecie na chwilę nogę z pedału gazu i on już sobie żegluje.
teraz ma 800 obrotów. Kładziecie nogę na pedale gazu i niby po prędkościomierzu widać było, że obroty się zwiększyły, ale tak jakby bieg jeszcze nie był wrzucony, więc mijają te 2 uporczywe sekundy, gdzie czekacie, aż samochód zacznie jechać. To się zmienia już jak wejdziecie w sport, bo ta skrzynia jest zawsze gotowa do jechania, niemniej zamula w tych ustawieniach Eco i Comfort. Ma 9 biegów, dzięki czemu przy 200 na godzinę jedziecie i macie 2100 obrotów. 2100 obrotów silnika na minutę przy 200 km na godzinę. Wow! No i zobaczcie, średnie spalanie z prędkości 120, tak mniej więcej 6,1 litra. I naprawdę jeździłem tym autem, wczoraj jechałem z Łodzi, ponieważ dostaliśmy go od testów od Automotive Sobiesław Zasada, za co bardzo dziękujemy. I przyjechałem nim do Warszawy, miałem średnie spalanie, słuchajcie, 8,2 litra. A wiecie, jak się jedzie od Strykowa, nie? 150, 110, 90, 150. Ciągłe hamowanie, ciągłe przyspieszania. I naprawdę można tym samochodem spokojnie zmieścić się średnio w 7-8 litrach. To jest niesamowite. Jak na auto, które waży ponad 2 tony, jest luksusową limuzyną segmentu F i w ogóle nie słychać, że jest dieslem. Natomiast, kurde, no, pytanie, czy diesel do takiego samochodu w ogóle pasuje. No i kupujecie sobie S-kę, która jest skonfigurowana na 700 czy 800 tysięcy złotych i wybieracie ropniaka. No nie wiem, mnie się to kłóci w każdym razie. Natomiast układ kierowniczy pracuje zaskakująco precyzyjnie. Spodziewałem się po prostu, że końcówka drążka kierowniczego będzie wsadzona tutaj w masło i kierowanie tym będzie przypominało kierowanie kontenerowcem podczas sztormu, ale on naprawdę bardzo ładnie czuje drogę, jest bardzo intuicyjny i nie ma w sobie żadnej nerwowości. Dobra, to jeszcze zobaczmy w takim razie, jak działają tutaj asystenty. Proszę bardzo, 120, puszczam kierownicę, powinno wszystko działać. Jest tutaj pokazane, że działa asystent jazdy autostradowej, zakręt przed nami, wchodzi w zakręt, każe mi ręce na kierownicy położyć, nie położę. Tak będę siedział, ale ładnie wszedł płynnie, co? Pyk, pyk, łapy na kierownicę, a nie, tak będę siedział. Zobacz jak długo, przecież to już, czujesz? Masz pasy zapięte? Włączył awaryjne, zaczął mi pociągać pasem i hamuje coraz mocniej. Dobra, kurna, nie stwarzamy zagrożenia. No, czyli wiadomo, żeby się zatrzymał. Ciekaw jestem, czy zjechałby na przykład na pobocze. Zobaczcie, 10 km przejechane, tam ze 2-3 mocniejsze przyspieszenia, 6,7 średnie spalanie. Zbiornik paliwa w standardzie ma 65 litrów, ale można go sobie powiększyć chyba tam do 80 litrów. Czyli jest wtedy, już wystarcza Wam na przejechanie. Kurde, no, jak się oszczędzacie, to przy takiej prędkości to zrobicie nim, no ja pierdzielę, dobrze ponad 1000 km, tak? 1200-1300 kilosów. Aluminiowe nadwozie, a my mamy magnes do przyczepienia. Co, jak zwykle na ramieniu wycieraczki chyba, nie? Wyzerowane. Co ty robisz silny? Prawdziwy właściciel Mercedesa. Tak się interesuje przyspieszeniem samochodu. To dobra. Nie no, kontroli trakcji nie wyłączamy, no. Sześć i 0,3, czyli tak jakby prawie sekundę gorzej niż podaje producent. Wyzeruj. Kontrolę trakcji wyłączymy w takim razie. Oj, chyba będziemy się ścigali. O, hamuj! 6,4. A teraz spróbujemy inaczej. Spróbujemy po prostu wbić mu nogę w podłogę gazu z zera. Właśnie, zróbmy to tak, jak robią to kurna kierowcy Mercedesów, a nie tak, jak robią to kierowcy wyścigowi. Czyli zmierzmy mu realne, prawdziwe przyspieszenie do setki, jak będzie w trybie komfort i po prostu stoicie na skrzyżowaniu i nie robicie procedury startu, tylko robicie tak, o. I wtedy w takich normalnych warunkach to jest 6,9 sekundy. I takie trzeba założyć. Jest realne przyspieszenie Mercedesa S400D w codziennym ruchu. Wyłączyliśmy z silnym na 10-15 minut kamery, słuchajcie. Włączyliśmy sobie Energizing Comfort. Oczywiście program Przyjemność. I obaj zgodnie doszliśmy do wniosku, że to jest fenomenalne auto. Wsiąść w niego, jechać 1000 km i czuć się po prostu jak w gabinecie spa. Cisza,
ta sącząca się muzyka z tego burmestera, te masaże w fotelach, ta nawet klimatyzacja, która rzeczywiście z jonizacją daje jakieś takie specyficzne orzeźwienie. Wszystko tu zostało zrobione pod kątem tego, żebyście tym autem nie jechali, a płynęli jak jachtem. To jest gabinet spa. Jeżdżący gabinet spa, po prostu. Natomiast ja osobiście nie mógłbym go mieć, bo po 10 kilometrach chyba ucinałbym sobie drzemkę. Tak doskonale to auto izoluje od tego, co się dzieje na zewnątrz.